Dzień dobry. Jesteśmy na targach GISEC, jednych z największych targów dotyczących cyberbezpieczeństwa na świecie. Targi właśnie odbywają się w Dubaju. Korzystając z okazji, że mamy chwilę czasu pomiędzy spotkaniami, poprosiłem Anię Nowicką, Business Development Managera w J-Commerce, o to, żeby podzieliła się z nami kilkoma spostrzeżeniami na temat targów i w ogóle zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Aniu, może zacznijmy od tego, że miejsce, w którym jesteśmy, nie jest chyba przypadkowe. Zdecydowanie nie jest to przypadkowe miejsce. Dubaj i całe Zjednoczone Emiraty Arabskie stają się powoli centrum najnowocześniejszych technologii, czyli to już nie tylko przemysł wydobywczy, to już nie tylko budownictwo, ale właśnie rozmowy toczą się w zakresie zaawansowanych usług biznesowych i zaawansowanych usług finansowych, jeśli mówimy tutaj o przyszłości tego kraju. No tak, zdecydowanie kiedy patrzę na te wszystkie wieżowce, to tak mi się wydaje, że to już nawet nie tyle inżynierowie budownictwa je tworzą, ale właśnie inżynierowie związani z zaawansowanymi technologiami informacyjnymi, no bo to wszystko jest wybudowane i utrzymywane z użyciem komputerów, prawda? No i nie bez powodu Dubaj coraz częściej jest właśnie określany jako Smart City. Tak, natomiast te wszystkie rozwiązania, te wszystkie piękne budynki muszą się opierać o bezpieczną infrastrukturę IT, tak? Bo wyobraźmy sobie, że co by było, gdyby, nie wiem, w wyniku jakiegoś cyberataku nagle zabrakło w tych wszystkich pięknych budynkach prądu. No tak, jakby wyłączyli prąd, nie byłoby klimatyzacji, to naprawdę mogłoby tutaj być ciężko. Śmiertelna pułapka dla nas. Zdecydowanie. Powiedz mi w takim razie w kontekście targów GISEC, jakie tutaj główne zagadnienia są poruszone? No nie bez powodu głównym partnerem GISEC jest Future Blockchain Summit, czyli organizacja, która promuje blockchain. Powoli wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że internet w takim kształcie, w jakim aktualnie funkcjonuje, nie jest ani bezpieczny, ani wiarygodny. I właśnie blockchain ma ten problem niejako rozwiązać. No i blockchain, czyli infrastruktura komunikacyjna oparta na zdecentralizowanej i rozproszonej bazie danych, ma zdecydowanie kilka niekwestionowanych zalet. Jedną z nich jest to, że jest to rozwiązanie odporne na awarie właśnie dzięki swojej decentralizacji, ale też jest w zasadzie rozwiązaniem nie do zhakowania, tak? Uniemożliwia modyfikację, a tym samym fałszowanie danych. Więc jest to jakby bardzo tutaj dużo się słyszy o blockchainie zdecydowanie, natomiast jest to nadal rozwiązanie, które też ma kilka wad, tak? Wadą na pewno są koszty tego rozwiązania, jeszcze nie do końca szerokie zastosowanie komercyjne i też powolność tego systemu, tak? Mówisz o tym blockchainie i czy to rzeczywiście jest tak, że to jest jedyne rozwiązanie? Powiedziałabym, że blockchain jest jednym z głównych opcji branych pod uwagę, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, natomiast nie jest jedyną opcją. My na przykład w J-Commerce rozwijamy system do e-tożsamości, do cyfrowej autoryzacji i do transakcji płatniczych, który musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. System jest aktualnie wspierany przez sieć międzynarodowych korporacji. Jego rozwój oczywiście jest testowany na rynku niemieckim, następnie ma być to system ogólnoeuropejski, a jego architektura nie opiera się na blockchainie. Dlatego jest to jedno z głównych rozwiązań blockchain, ale nie jedyne, które wchodzi w grę. Okay, no to zostawmy w takim razie blockchain. Powiedz mi, jakie jeszcze inne rozwiązania są obecne na targu? Na pewno słyszy się o sztucznej inteligencji. Też tutaj na Półwyspie Arabskim żyje pierwszy na świecie robot ze sztuczną inteligencją, który otrzymał obywatelstwo. Jest to ona. Ale tak, Internet of Things, przywijają się te tematy, jest duże zainteresowanie ze strony rządowej tego rodzaju projektami. Coś, co dotyka bliżej naszego codziennego życia, to rozszerzona rzeczywistość. Też podczas podobnej konferencji Smart City w Barcelonie, w której uczestniczyliśmy w zeszłym roku, nawiązaliśmy współpracę z klientem z Wielkiej Brytanii, który tworzy pierwszą na świecie platformę rozszerzonej rzeczywistości opartą na geolokalizacji i zastosowanie komercyjne
potencjał biznesowy tej platformy, myślę, jest spory, gdyż już w tym momencie interesuje się tą platformą kilka korporacji też z zakresu finansowego. W porządku, no to w takim razie już takie ostatnie pytanie. Co chciałabyś przywieźć z Dubaju do Polski? Na pewno przede wszystkim nową sieć kontaktów. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Jest to bardzo dla nas ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe rozmowy toczymy i zarówno tutaj podczas konferencji za dnia, ale też bierzemy udział w mikserach biznesowych wieczorem. Więc mieliśmy też okazję rozmawiać z osobami, też z Polakami, którzy tutaj żyją przecież już kilka lat i byli w stanie nam bliżej przybliżyć tą kulturę, ten kraj. Jest tutaj spore zainteresowanie naszymi usługami. Firmy też zapraszają nas, wręcz proszą nas, żebyśmy się tutaj jednak zlokalizowali, bo żeby tutaj robić prawdziwy biznes z dużymi firmami, to tutaj trzeba być. Trzeba zrozumieć, poznać kulturę, mentalność, ale trzeba też się spotykać face to face z firmami i budować relacje. To trochę czasu trzeba zainwestować, więc zdajemy sobie z tego sprawę. Jest kilka tematów, które już być może uda nam się przywieźć w tym momencie, natomiast żeby rozmawiać o dużych biznesach, to trzeba tutaj być, ale też kilka stereotypów, myślę, udało nam się przełamać, bo ja sama swoje stereotypy gdzieś tam miałam w kontekście, zadawałam sobie pytanie, czy też kobiety tutaj mogą realizować biznes, rozmawiać o tym w tym środowisku. No i przecież spotkaliśmy kilka fantastycznych kobiet biznesu, więc tak, przekonałam się, że jakby jest to możliwe. Natomiast oczywiście wymaga to czasu. Natomiast cieszy mnie to, że Polacy i w ogóle Polska jest tutaj kojarzona naprawdę bardzo pozytywnie. Mamy też tutaj bardzo fajną reprezentację. Mniejszość polska pracująca tutaj zajmuje raczej wyższe stanowiska. Są to osoby bardzo wykształcone i robią nam tutaj świetną promocję, a też polscy programiści to już taka marka, która jest dość rozpoznawalna na całym świecie. I to też mnie bardzo cieszy, słysząc, że już nas kojarzą, tak? Już nas znają, więc potencjał biznesowy tutaj z pewnością jest. Jesteśmy pod sporym wrażeniem tego miejsca. Dziękuję Ci za rozmowę.